Witam. 7 sierpień 2025 rok. Ku potomności 21:01 1 minuta. Witam. 8 osób, ale witam. Czy mnie słychać? Zaraz zobaczymy, czy. No to to. Witam, witam Reginę. Bardzo się cieszę. O, Anna jest. Robert też jest. Grzegorz. Słuchajcie, bo jest taka sytuacja, że ja nie zdążyłem dzisiaj żadnego filmu zrobić, a to ze względu na to, że miałem, powiedzmy, dla mnie bardzo ważne spotkanie, bo z moją sympatią, a musiałem się spotkać, bo długo żeśmy się nie widzieli, a musieliśmy omówić pewne sprawy, bo to jest związane także z offsetką i co najciekawsze, że ta strona, która mnie najbardziej interesuje, czyli ta druga strona są 3 kierunki astrologii. Znaczy nie 3 kierunki, tylko dawniej astrolog musiał mieć 3 specjalizacje, czyli tak, przede wszystkim być lekarzem, potem być astrologiem i kapłanem. No więc z tą medycyną muszę sobie dać radę, bo słuchajcie, w dzisiejszych czasach, zobaczymy jak to pójdzie, w którym kierunku to pójdzie. No i dzisiaj chciałbym omówić, bo tutaj mamy te godziny pana Nawrockiego, ale teraz tak, nic to nie da, jeżeli będziemy robić na panu Nawrockim wejście do kościoła i to wszystko, więc wymyśliłem wczoraj, a właściwie cały czas się zastanawiam, czy dobrze zrobimy, że zrobimy to na Polsce. Będzie to łatwiej nam zobaczyć. Teraz tak, upieczemy jakby dwie rybki na jednym ognisku. Dlaczego rybki? No bo epoka ryb. Nie mówię tego złośliwie. Też, ale dlaczego nie? Mamy tą kościelną rybę, mamy Polskę jako ofiarę w tym wszystkim i mamy zachowanie się pana prezydenta już Nawrockiego w kościele. A teraz trzeba brać pod uwagę, że 966 był chrzest Polski. Czy był tego dnia, czy nie był tego dnia, nie będziemy się sprzeczać, bo wszyscy mówią, że był 16 dni, 14 dni, 15 dni. Mnie to naprawdę nie interesuje. Naprawdę mnie to nie interesuje, dlatego że tak, to wymyślił profesor Leszek Weres, stworzył ten kosmogram. Liczmy, że będziemy liczyć pretorian. Pretorianie to są ci najstarsi astrolodzy, którzy są starsi ode mnie. To są te grupy poznańskie, przede wszystkim warszawska grupa. To są ci, którzy byli, ja nie pamiętam w którym roku, ja bym musiał książkę wyjąć i zobaczyć w którym roku, od którego roku ja w ogóle ten pierwszy kontakt z profesorem Leszkiem Weresem. To świństwo, no. Zbuntował się komputer, DJI. To, co słyszeliście, tak pyk, 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 pyk. No. Będę potem musiał to wyciąć, albo nie wytnę, dla zabawy. No i dobrze. I teraz są ci pretorianie, po pretorianach jesteśmy my i potem są młodzi od nas. No i tak, pretorian z pierwszego kursu znam 3 osoby. Z pierwszego kursu profesora Leszka Weresa.
To jest najlepszy numer. I to bardzo dobrzy moi znajomi i dopiero ja się dowiedziałem o tym w momencie, kiedy już byłem, mocno zaawansowanym astrologiem, że oni w ogóle byli na kursie profesora Leszka Weresa, a to są ludzie starsi ode mnie o 5, o 10 lat. Więc słuchajcie, to jest po prostu, zobaczcie, jaka jest świadomość astrologii, że ludzie znają astrologię, że mają ten homo zodiacus, że mają mandale życia, że mają ABC Rafała Prinkę, że mają te wszystkie książki i nikt o tym nie wie. Ja chylę czoła przed takimi osobami, bo astrologia ćwiczy to, co żadna dziedzina nie można tak powiedzieć, bo każda dziedzina ćwiczy, tylko na jakimś poziomie, a astrologia jest na tylu poziomach i tak szalenie daleko sięga, bo medycyna sięga, filozofia sięga, matematyka, geometria, astronomia. Oczywiście, że tak. To wszystko, historia. No i teraz mamy właśnie taki moment, kiedy troszeczkę, jak to się mówi, wszystkim szczęka opadła, jak pan prezydent Nawrocki zrobił expose swoje, a właściwie zaprezentował się z tej najpiękniejszej strony prawdziwego historyka. Przecież słuchajcie, to trzeba być naprawdę człowiekiem, który nie myśli. Człowiek z IPN-u, człowiek, który zna największe tajemnice właściwie II wojny światowej, bo ma wgląd w nie. Może sięgnąć po każdą sekundę tej naszej wojny. Oprócz tego z różnych punktów widzenia, zarówno i wyroków śmierci przez AK robione, czy całej przygotowania tego wszystkiego, bo są to bardzo różne, powiedzmy, że spowiedzi. I ten człowiek ma być to jakiś taki, coś nie tak z nim? Tak, robiono z niego cudaka i robiono z pana Nawrockiego, a dzisiaj wypowiadają się jacyś poloniści, że on tak pięknie wypowiedział, że się nie zająknął. Oczywiście, że tam miał wpadki, to kilkanaście zauważyłem, ale to nie jest istotne. A jak się najbardziej dojdziemy do tego, jak się najbardziej chwalą tym, że jak krzyknął, to wojsko po raz pierwszy odpowiedziało prawidłowo. Żaden prezydent nie potrafił tak. No bo wreszcie zobaczyli chłopak, który po prostu potrafi z liścia walnąć, a nie tylko z liścia, co jest zamknąć pięści z pięści. No i to jest to. No przecież słuchajcie, jakby nie było, dzisiaj to do wojska bardzo ciężko się dostać. To nie jest tak, że sobie idziemy do wojska i idziemy. Nie, nieprawda. Bardzo ciężko się dostać. W dodatku jest bardzo dużo połamańców i bardzo dużo jakichś takich dziwnych ludzi, bo nie mówimy o tej służbie takiej, co to powołują, bo to nie służba. Gdzieś na szkołę oficerską czy coś, to naprawdę przechodzi się badania, akurat przechodziłem te wszystkie badania, to jest naprawdę gehenna i tutaj do mnie dzwoniły mamy, tatusiowie, czy się dziecko dostanie. No co się dziecko ma dostać, czy nie dostać? Jak będzie chciało, to dostanie się. Akurat no szczerze mówiąc, to lekko żałuję, że nie zostałem w wojsku, ale nie myślałem, że będzie ta sytuacja jakby, wiecie, przemiany. Bardzo żałuję pod tym względem, bo jakby nie było za mundurem panny sznurem, a wiecie, o co chodzi. Nie otwórz okienko. No dobra, nie będziemy tutaj śpiewać jakiejś patriotycznej pieśni, bo nie o to chodzi, ale tutaj pan prezydent Nawrocki już jako zwierzchnik wojska, wojsko stanęło murem i takim murem prawdziwym głosu. To jest najważniejsze. Zresztą mam nadzieję, że nasz kolega tutaj, który też jest tak
który zawsze był przy profesorze Leszku Weresie, tak? I malował nasze t-shirty, czy też bluzy i na bluzach były kosmogramy. Waldek na pewno tutaj któregoś dnia się wstawi, bo czekam na Waldka. Zresztą Waldek wie, ale Waldek nie wie, że mam offsetkę. Chyba nie wie nawet, bo nie wszyscy z nas, znaczy ja nikogo nie informuję. Informuję, tutaj jestem. Ale jeżeli chodzi na zewnątrz, nie. Nie, dlatego że mówię, że jest vlog, że jest blog, że to, tamto, dziesiąte, ale jako offsetka, tak wśród znajomych, to zaledwie 30 osób wie z tego wszystkiego. Z tego 10 osób jest zaangażowanych jako fizyczni w tym, to znaczy są informatykami, czy są tam zaangażowani jeszcze w inny sposób, czy po prostu potrzebują oni coś ode mnie, a ja ich informuję, że będę prosił o współpracę. No i to jest wszystko. Dobrze. I teraz tak, ja wymyśliłem to, że zrobimy to na Polsce i będziemy jechać tymi godzinami tutaj w kościele, czyli na Polsce. Teraz tak, wchodzimy do kościoła i mamy Polskę. Nie mamy pana Nawrockiego, bo to są godziny pana Nawrockiego. O, by można było tak powiedzieć. To jest ten czas, kiedy on podjeżdża, kiedy wchodzi, kiedy to, zobaczycie to. Ale najważniejsze jest to, bo będę opowiadał o tym ala. Skąd to słowo? Jaka jest koordynacja kosmogramu Polski z koordynacją ruchów przestrzeni pana prezydenta Nawrockiego już w katedrze zrobimy to i według mnie chyba to będzie, bo jak zrobimy na panu Nawrockim, no to co będzie? Nic nie, no co? Pan Nawrocki się pomodli, pan Nawrocki coś tam, pan Nawrocki to, pan Nawrocki tamto. Nie ma sensu. Kiedy możemy zrobić to zupełnie inaczej na Polsce i wtedy zobaczymy, no właściwie można by to było tak powiedzieć. Co zaplanował nam pan Buczek, jak górale mówią? Bo to jest, no teraz wyobraźcie sobie, że wchodzimy gdzieś do jakiegoś pomieszczenia i z tej całej historii będziemy tylko z samego wejścia, będziemy już rozmawiać i każdy ruch nasz, czyli usiądziemy, wstaniemy, coś wypijemy herbatkę, czy tam jeszcze coś i z tych rzeczy będziemy mogli odczytać wszystko, co się dzieje wokół nas, cały nasz nastrój, całe tą przestrzeń. Kto tym kieruje? My? My kierujemy, na przykład jeżeli sięgamy po czubek włosu i tutaj się podrapał, tutaj go coś tam ugryzło. Pamiętacie taki film Sztyrlic poszedł do toalety. W toalecie 17 minut przebywał. Potrzebne mu to było po to, że w papier toaletowy zawijał pociski, które będzie używał jeszcze zostało tylko 13 minut. Zostało 10 minut. Sztyrlic dalej nawija. Ale co nawija? Makaron na uszy. Pamiętacie taki film? I to jest właśnie to. Ja pamiętam, jak oglądałem ten film i robiłem kosmogram temu filmowi, właśnie zgodnie z tymi ich dyrektywami, tymi rosyjskimi. I wiecie, że to się zgadzało? To się cholerstwo zgadzało. Jak macie tego Sztyrlica, to sobie obejrzyjcie i podłączcie go pod kosmogram i zobaczycie, że to się będzie zgadzać. Tylko to jest po prostu sekundowa, to jest ta astrologia sekundowa, to nie jest żadna inna astrologia, tylko to jest astrologia chwili i potem
jeżeli popracujecie przez rok, no ale nie na sobie, broń Panie Boże, tylko na ludziach. Co było moją inspiracją? Właściwie to nie była moja inspiracja, to bardziej profesora Leszka Weresa, Tomka i jeszcze takiego chłopaka. On później już nie chodził na te nasze zajęcia. I Tomek opowiadał, że ktoś wyprodukował takie zegarki astrologiczne. I usiedli sobie w grupie, łącznie z Tomek, profesor Leszek Weres, sam jeszcze, chyba Jarek Groner też był w tej grupie. I zaczęli, ponieważ znali kosmogramy wszystkich tych osób, więc rozpoczęli przyglądanie się tym osobom. I każdy z nich miał za zadanie obserwować jedną osobę, zwracać uwagę, co robi. I tak, Baran zaczął, ja teraz po prostu opowiadam niedokładnie, ale Baran zaczął się drapać po głowie. Waga zaczęła poprawiać swoje kołnierzyki, tam prezentować. Koziorożec coś zaczął zapisywać. Wodnik był bardzo niespokojny, przyglądał się tam we wszystkie strony. Bliźniak gadał w tym momencie. Przyszła Dołada. Mówimy o znaku barana i pierwszej Dładzie. Po paru minutach przeszło do byka. Baran zaczął sięgać do kieszeni. Byk był bardzo rozgadany, bo byk przeszedł do Dłady bliźniąt wtedy. I wtedy po kolei. I jak zaczęli to przyglądać, cała ta grupa, która to robiła, sprawdzała z tymi zegarkami, wystraszyli się, że jak to jest, że można określić, wiecie, mało, że znak, to jeszcze określić, co będzie dana osoba robiła. I była taka sytuacja, że ja szedłem z Seleną, dokładnie z Seleną Sas w Warszawie i ktoś zadzwonił i Selena mówi tak, słuchaj, co myślisz, co będzie o tej, bo to była sprawa taka dosyć poważna. Ja mówię do Seleny, mówię, słuchaj, a która jest godzina? Ja mówię 14, za 15 minut będziesz miała rozwiązanie. Za 14 minut miała rozwiązanie. I potem się tak patrzy na mnie, skąd wiesz, co ty jesteś, jasnowic czy nie? Ja mówię, nie, dobry astrolog. Dlaczego? Bo jeszcze wtedy były takie kalendarzyki Monkoszy, takiego astrologa. Ja nigdy tego człowieka nie poznałem, to Tomek sprowadzał nam te kalendarzyki. Ja nawet gdzieś mam taki kalendarz, już w strasznej rozsypce. I te kalendarzyki, słuchajcie, pokazywały, w jakiej Dładzie jesteśmy. I ja, ponieważ w momencie, kiedy właśnie Selena rozmawiała, ja załapałem godzinę. I po prostu wiedziałem, jaka Dłada będzie. Za 15 minut. I musiało się to rozwiązać. I słuchajcie, to daje właśnie te rozwiązania, które będziemy w tej chwili robić. I dlaczego ja nagrywam to także na kamerę? Ja wczoraj nagrywałem tam te inne filmy, a tutaj też będę nagrywał na tą kamerkę. Dlaczego? Dlatego, że chcę zrobić te filmy znaczy na YouTubie one będą, dowiecie się, no bo będą. Ja jutrzejszy film podkręcę, znaczy skręcę go już jutro albo pojutrze, nie wiem, bo mam strasznie mało czasu. To jest bardzo pracochłonne, bo wiecie, jak się teraz mówi, to ja sobie mówię godzinkę i pokazuję, a to muszę wydrukować, zrobić przez skaner, rzucić, opracować to nie jest tak. Animacja jest trudna, w dodatku chcę pokazać to jak najbardziej wyraźnie, żeby to było, bo teraz tak, jest kilku astrologów, którzy wiedzą, o czym mówię. I wy wiecie, którzy słuchają tego programu, ale reszta
puka się w głowę. Jak? Co ty z czasu określasz? A ja mówię, no oczywiście, że z czasu określam. Jak? No z czasu określam, dokładnie. No co ty opowiadasz? Ja mówię, a do kogo ty chodziłeś na zajęcia? No co ty się wygłupiasz? No przecież chodziliśmy razem. Ja mówię, no to co? To pamiętasz, że kosmogram jest fotografią danej sytuacji? No jest. No to jeżeli jest, no to proszę, to ja ci dam kosmogram, opowiedz mi o tej sytuacji. No chyba zwariowałeś. Ja mówię, przecież masz tutaj twarz, zobaczysz w kosmogramie. Zobaczysz wzrost, zobaczysz ten gość, zobaczysz wszystko, progresję, w jakim czasie się orientuje. No tak, zobaczę. No i co? Ja mówię, zobaczysz moment porodu? Wiesz co, no ty umiesz, ale ja nie. No bo taka prawda, że ja jako jedyny, znaczy nie jako jedyny, nie, na pewno jeszcze jest kilka osób, które zajęły się tym, żeby widzieć poród. Teraz, jeżeli ja nie widzę tego porodu, to nie jest ten kosmogram. No proste. Ja z każdym to przeprowadzam. I każdy, Tomek to wręcz mówi, idź do Ryśka, a przecież Tomek jest wybitnym astrologiem, to jest 100 razy lepszy od Jarka Gronerta, bo uczył Jarka Gronerta. No więc to nie ma gadania. Tomek według mnie jest z tych wszystkich astrologów, ja nie wiem dlaczego Tomka nie ma, ja muszę do Tomka kiedyś zadzwonić i Tomek jest po pierwsze po Jagiellonce, po chemii, to jest człowiek o bardzo ogromnej wiedzy, przeogromnej wiedzy. To jest naprawdę wspaniały chłopak. No chłopak, Tomek jest starszy chyba ode mnie. Jeżeli się, ale nieważne, jest po chemii, jest doskonały, w chemii jest rewelacyjny, bo kilka razy mieliśmy tam jakieś zadania, ja ponieważ jako plastyk potrzebuję tam pewne rzeczy i coś tam miałem kłopoty, dokładnie miałem kłopoty z żółtkiem, a on mówi, że to jest tłuszcz. Ja mówię, żółtko jest tłuszczem, czy białko jest tłuszczem? Nie, białko jest białkiem, a żółtko jest tłuszczem. Ja mówię, to dlatego konserwatorem będzie alkohol? On mówi, tak, dokładnie, tylko będzie rozpuszczał ten tłuszcz, więc będzie taki bardziej rzadki. Ale ja mówię, czy to będzie schła? Mówi, ja nie wiem, mówi, ale powinno żółtko schnąć i zaczął wypowiadać, do czego to używasz, to żółtko? Ja mówię, no jak to do czego? Do ikon. No bo jeżeli się maluje ikony, to znaczy nie rozcieńczalnikiem, tylko nośnikiem jest żółtko i miód. No i w zależności jakiś alkohol. Wybiera się białe wino, ja używam ocet. Ja wolę używać octu. Spirytusu się nie używa. Ja nie potrafię wina robić winem, dlatego że wolę je wypić. nie dlatego, tylko dla mnie wino ma. Ja nie jestem pewien, z czego ono jest i boję się tam siarki. A siarka daje bardzo specyficzne potem z czasem kolory. Siarka w tym organicznej strukturze, jakim jest żółtko, jakim jest olej lniany, czy tam jeszcze, czy miód na przykład, może zachodzić jakieś reakcje. Siarka też ma swoją kolorystykę i dlatego tego nie używam. Dobrze, słuchajcie, gadam od rzeczy, was to nie interesuje. Na pewno was interesuje. Co to? Kogo nie interesują ikony? Ikona jest pierwsza w liturgii. Idzie pierwsza, to wprowadził Jan Paweł. Bardzo go cenię. Słuchajcie, jak namalowałem pierwszy raz ikonę, to ksiądz powiedział, że to takie nie nasze. Nie nasze. A czyje? Ikonę się pisze, to jest zapis biblijny, to jest najważniejsza rzecz, jaka może być. Dobrze, ale koniec z tymi zabawami. Przechodzimy tutaj i tutaj mamy.
Słuchajcie, no tak, mamy Polskę wewnątrz i mamy tutaj 6 sierpnia. Niech ta kawiarka się. No już? Miejmy nadzieję, że już. Jeszcze chwilę. Mamy ten 8. 6 sierpień 2025, godzina 11. Akurat zrobiłem tutaj 37. To jest wtedy zakończenie w Sejmie, już wychodzi z tego Sejmu i jedzie do katedry. Teraz do katedry jedzie. Pamiętacie, że ta wędrówka była taka dosyć. I teraz dobrze mam. 11. Tylko dobrze by było, jakbyście to sprawdzili. Przy okazji, ja może to sprawdzę, ale nie wiem, czy mnie się uda. 11:59, ale chyba tak było. Jest to zatrzymanie na tej trasie, co pan już prezydent Nawrocki wysiadł i zatrzymał się, żeby się przywitać z tam ludźmi stojącymi na Wisłostradzie. Nie wiem, czy. Na pewno zauważyliście, że zatrzymał samochód i wyskoczył, i te borowiki, czy jak oni tam się mówi, ta ochrona zaczęła tam. Przecież po co to zrobił? Popatrzcie sobie na ten kawałek tutaj. Patrzcie, ten ascendent powinien dojść tutaj do osi. Słońce jest na Plutonie. Nie jest tu na ascendencie. Lepiej by było, jakby było na ascendencie Polski, ale on 12, z tym, że pan prezydent Nawrocki jest rybą, więc on w tym sektorze się czuje bardzo dobrze. Tutaj ten Pluton dał mu ogromną tą siłę. On został namaszczony przez tą sytuację, która jest. Merkury jest z tyłu, czyli jest epimedejski, nie prometejski, który gada byle co i chrzani i jak ja to nazywam, pruje się nie wiadomo na co i wrzeszczy. Tutaj jest powolny, stateczny, lekko się zacina, wolno myśli, bardzo wolno myśli. Zobaczcie, pomiędzy Słońcem a Merkurem tutaj jest 14 Lwa, a tu jest 5 Lwa, więc jakby nie było 9 stopni różnicy. Teraz, jeżeli patrzymy na światła koniunkcję robimy od 10 stopni. Więc tutaj jest koniunkcja pomiędzy, w gruncie rzeczy, bo jest 9 stopni, pomiędzy światłem a Merkurem. Nazwijmy to wiedzą. To nie jest wiedza. Merkury nie jest wiedzą, ale jest komunikacją. Komunikacją tą, która jest wolna, przemyślana. To nie jest kretyna tutaj, który się trzyma tam, bo mdleje, bo musiał się przytrzymać, bo przecież by tam zemdlał albo wypadł z tej galeryjki. Wiecie, o kim mówię. No, przepraszam, ale nie wytrzymuję nerwowo, jak widzę, że ktoś. Ja rozumiem, że można być wrogiem, ale to już w tym momencie się jest wrogiem Polski. Bo tutaj się można spierać. Spierać się polega na tym Senat, że w Senacie się wszyscy spieramy i my się wspieramy. I spieramy. Wspierać jest bardzo trudno. Spierać jest bardzo łatwo. Ale jeżeli ktoś nie ma dwóch interesów, Polska, jest jeden interes Polski. Polska ma tylko jednego orła i ma tylko jedną królową Polski.
Matkę Boską. I Bóg też jest jeden. W Trójcy Świętej, co jest dla niektórych nie do wytrzymania, że może być coś w Trójcy Świętej. Ale połowa świata żegna się 3 palcami. My nie żegnamy się w ten sposób, chociaż nikomu to nie przeszkodzi, że się tak będzie żegnał. Bo ci tam na Podlasiu jednak oni się tak żegnają, mimo że należą do tego samego kościoła co my, bo tam są też prawosławni, czy unici, bo też część jest unitów, jest prawosławni. Troszeczkę bliżej Suwałk są starowiercy, których też poznam, bardzo super ludzie. Tylko mają okropne święta. 3 dni na stojąco. Czy nawet tydzień. Trzeba mieć kondycję. No ale to daje to, że oni wierzą w Boga, a nie w jakąś historię. I to zatrzymanie 39. Teraz zobaczmy sobie to zatrzymanie. Zatrzymanie mamy Dłada Raka. No, waga Dłada Raka, no to wyobraźcie sobie, Dłada Raka. Rak to społeczeństwo ludzie. No jak miał się nie zatrzymać, jak zobaczył ludzi, którzy trzymają transparent jego. No to zatrzymał tą kolumnę na pustej trasie. Gdzieś zbłąkani ludzie, którzy... Jestem więcej niż pewien, że nikt nie wiedział o tym, że pan Nawrocki będzie tędy jechał. Przecież tam nie jest tak daleko. Nie musiał Wisłostradą. Przecież właściwie mógł pojechać Nowym Światem, Traktem Królewskim. A tą Wisłostradą jest kawał drogi w gruncie rzeczy. Po co? A więc coś tutaj Sejm to zjechał, musiał wyjechać. Nie wiem, ja bym musiał przypomnieć sobie, jak się ta ulica Moczydło chyba nazywa, tak? Nie jestem pewien, czy ja dobrze mówię, czy mnie się nie pomyliło z Bemowem. Ale tam zjechać na dół i na Wisłostradę, przecież to jest kawał drogi. Tam aż za Bartycką i potem tam jechać. Przecież tak to by wyjechał z Belwederu, przecież ja na piechotę chodziłem. Szedłem sobie z kamerką, jeszcze tą przednią i sobie już łaziłem tam do Traktu Królewskiego. To nie jest tak szalenie daleko. Ja nie pamiętam, jak tutaj wychodziłem od Belwederu i sobie szedłem cały czas piechotką. Przechodziłem potem tutaj przy Palmie i już byłem cały czas Traktem Królewskim. To jest kawałeczek. No więc skąd ci ludzie się tam wykombinowali? Nie jest to istotne. Szli gdzieś do jakiegoś punktu. Wiedzieli do jakiego, przecież tamtędy też można iść na Stare Miasto, no chociażby pod Zamek Królewski, tak? No nie wiem, bo tam jest niedaleko już jest stamtąd właściwie niedaleko. Na piechotę to jest tylko wejście na górę i koniec. Tam są te fontanny, zresztą tam było widać te fontanny nadwiślane. To jest tak jak tutaj troszeczkę za... Dobrze będę mówił? Tak, dobrze. Tutaj za tym Kopernikusem, tak, czy tam co nad Wisłą jest to laboratorium Kopernika, no wiecie o co. Jak nie wiecie, to... I teraz jedziemy dalej. 12:15, czyli mamy 16 minut i będziemy sobie 16 minut pukać. Jedziemy. A, wy nie widzicie. O, już teraz widzicie. I teraz jedziemy sobie do
Ja przyjechałem 12:15. 12:15 mam. Zobaczcie, na górze jest Chiron. Tutaj Merkury wchodzi, tutaj Merkury wchodzi w oś i Pluton wchodzi w oś i tutaj Chiron wchodzi w oś. No i tutaj mamy już 2D Lwa. Czyli mamy w wadze 2D Lwa. No teraz tak pokrótce, co to jest lew? No lew to władca, król. Wchodzi do katedry. Jest przed katedrą. Lew, król, prawo wejścia. A kto wchodzi? Prezydent wchodzi. Słuchajcie, to nie jest żart. Możecie to zrobić. Wchodzi, wstaje przed katedrą w dładzie lwa. Kto to wymyślił? Co, siedzieli i panie Ryśku, już jest lew? Tak, Borowiki, jedziecie szybciej. No ja jestem borowiecki, no to oni by się nie obrazili. No tak, Borowik powiedział, pierwszy astrolog polski powiedział, że tutaj przesuwamy się. Tak, dobra, jedziecie. Stój! Hamulce. Wszyscy wpadają na szybę. No, żart, kpiny, jaja. No i wreszcie zatrzymanie. Do katedry wchodzi 17, więc jedziemy. 17. Mamy 17. Mamy 17 i co się zmieniło? Jeszcze nic. Nadal 2D Lwa. Teraz 12:17 wchodzi i idzie do ławki swojej, czy właściwie to nie była ławka, ja to tak napisałem, to nie jest ławka, bo to chyba były fotele, jeżeli się nie mylę, bo z tyłu siedziała rodzina, a oni chyba siedzieli na krzesłach, na tych fotelach, nieważne, no ale to była 12:18. I teraz robimy minutę, i co się dzieje? Jeszcze nic, ale jest minuta. No w lwie usiąść na tronie, siedzą na tych swoich miejscach. Pani dama pierwsza Polski, no i zaczyna Bogu Rodzica. No a jaka jest pieśń najważniejsza w Polsce, jak nie Bogu Rodzica? Przecież chyba byliście na odsłonięciu Matki Boskiej Częstochowskiej. Jak się unosi, to co? Bogu Rodzica. To jest najważniejsza pieśń. To jest pieśń, którą śpiewali rycerze pod Grunwaldem. To nie jest żart. Tam śpiewa się Bogu Rodzica. I teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz, która jest bardzo istotna w tej naszej tutaj opowieści. To jest to, że Słońce w tej sytuacji jest w 10. domu i Merkury jest idealnie na osi i macie Pluton. Tutaj jest Chiron, tu jest ten. I w pierwszym sektorze, no nie można, to ja tutaj mam nieważne co za panienka, ale tutaj nie za bardzo lubię ten. Jest, bo jest, ale mamy księżyc. Mamy księżyc, lud, który słucha, bo to jest 3. sektor i jest Pluton na osi. Fantastycznie. Zobaczcie. Ale najważniejsze, że ten Merkury głosi. I teraz mamy to, że jest w katedrze w ławce i rozpoczyna się msza. Msza, właściwie gdyby to był król, to by rozpoczynała się msza koronacyjna. Wszystkie trąbki grają i rozpoczyna się msza. Wyobrażacie sobie? Gdyby to był król, gdyby to była Anglia czy Dania, to by tak było. By z parlamentu przyjechali tutaj, proszę. Przecież tam jest Dania, jest królestwem parlamentarnym. Anglia chyba ona ma Izbę Gmin i Izbę Lordów, ale to w sumie jest to samo. Rosjanie mają Dumę.
nie mają cara, ale za chwilę. Dla mnie to już dawno powinien on zostać carem. Po co on się tak męczy? Nie wiem, chłopak się męczy niepotrzebnie. By zrobił siebie cara i by wszyscy chronili go. Cara chroni. No i dobrze. 12:20. Wiecie, co było o 12:20 i 21? Po Bogu rodzice. Popatrzcie sobie. Jedziemy. Ile? 20, 21. Hymn polski. Nasz hymn. Ja nie wiem, dlaczego to mam napisane Konstytucja o godzinie 12:51, ale to nie jest ta godzina, bo to jest 12:51, ale ja sobie to odłożę, to potem zobaczymy, o co chodzi. Ale 12:23, 23. A, wy nie widzicie Hobsa? Ja muszę tutaj obserwować, czy żebyście wiedzieli. 12:23. No. 23. I na 24 rozpoczyna się msza. W imię Ojca i wszystko po kolei. I teraz jest to w kościele, no nazywamy to kazaniem, albo no, ja to nazwałem akurat przemówieniem. To jest 12:43. Czyli dosyć daleko idziemy. Mamy 12:43 i zobaczcie. I tutaj jest właśnie ten moment, kiedy jest wyjaśnienie, że Leon Wielki, że Kalwaria, Tabor, te dwie góry. I tutaj jest zbliżenie na twarz pana prezydenta Nawrockiego. On tam siedział jak zaczarowany. Tak by dostawał. Bardzo bym się. Szkoda, że nie jesteśmy na żywo i ja nie mogę takich rzeczy robić, bo po pierwsze nie wiem, czy nie mam sprzętu, bo bym musiał to nagrywać, bym musiał Dawida i wszystkich ściągnąć tutaj, żeby to robili takie rzeczy, bo w tym momencie można by było na żywo komentować. Słuchajcie, on siedział jak zaczarowany. Można by było powiedzieć, że wtedy zaczynał sobie zdawać sprawę, kim jest, co na niego spłynęło. I tutaj wreszcie w 12:51 pada to słowo konstytucja. Mówią o konstytucji 1 maja, że w tym kościele było to. To jest 12:51. Wy macie jedno, ja mam drugie, tutaj pokazuję wam. Zobaczcie, jak to genialnie wygląda. Ta konstytucja jest trudno, ona jest już po 9 stronie, ale jest blisko osi. Zobaczcie, jak blisko osi. Jest skorpiony. Ta konstytucja została zniszczona, bo były rozbiory Polski. Straszna rzecz. Ale ta konstytucja jest i w tym kościele,
pan Nawrocki w takim momencie jest. Popatrzcie sobie na to dokładnie, przyjrzyjcie się, jak cudownie tutaj ascendent przeszedł do 4. domu, czy do domu raka, do domu księżyca. Tutaj, gdzie jest lód, gdzie jest nasz dom. I tutaj właśnie jest ta druga strona księżyca, nieważne. Nie będę o tej planecie opowiadał, bo ta planeta jest troszeczkę... Właściwie, czy ona jest niemiła? Nie, ale w tym momencie, czy ona tutaj spełnia tą rolę, dowiemy się. Nie chcę tutaj opowiadać o niej, bo tutaj będą te wszystkie panienki, dziewczynki, które bardzo sobie lubią i czarnowictwem się zajmują, no to tutaj jest takie, a to nie jest planeta od czarnego widzenia, tylko od pewnego myślenia zupełnie inaczej. Inaczej mówiąc, jest to Adam miał 2 żony, tak, i jedna z tych żon jest ta druga, gdzie właśnie ta druga też miał z nią jakby dzieci, i te dzieci to jest ta druga strona, także tutaj tą stronę też trzeba brać pod uwagę, ale to nie w tej chwili, bo to jest wszystko sprawą, że akurat umieściłem. Gdyby jej nie było, nie byłoby problemu. Więc nie róbmy sobie problemów na przyszłość, gdyby tam komuś coś się chciało wykombinować. I teraz przechodzimy do godziny troszeczkę późniejszej. Oj, nie to chciałem. Tutaj idziemy do 13:01 i mamy 13:01. Ksiądz wypowiada amen. No i zaczynają amen, czyli właściwie trzeba powiedzieć, że koniec liturgii i o 13:14 mamy do 18 biją dzwony. Do 18. Wrócimy do tego amen. Amen, czy 13:01. Mamy 13:01 i słuchajcie, mamy Duadę w ascendencie Strzelca. A ta konstytucja, jeżeli wrócimy, bo też nie zrobimy 51, mamy 51. Słuchajcie, to jest Duada Skorpiona. Czyli tutaj jest Duada Skorpiona, czyli jeżeli wchodzimy, to jest Skorpion, Duada Skorpiona konstytucja. Więc ta konstytucja, jeżeli ona się zaczęła godzina 12:51 i tutaj ascendent wszedł w pierwszy sektor Skorpiona. Teraz co to jest Skorpion? To jest psychologia, pogranicze życia i śmierci, świadomość, to wszystko. I teraz zwróćcie uwagę, gdzie jest Pluton? Jest w 6. domu pracy, więc ta konstytucja musi się stać. I wcale się nie zdziwię to, co powiedział, że do roku 2030 ta konstytucja będzie reaktywowana i powinna być reaktywowana, bo to jest mała konstytucja, tak zwana, tutaj stworzona przez pana Kalisza i przez Kwaśniewskiego. Ja nie mówię, że to jest ta konstytucja
pozwoliła na tą dwupartyjność, na to, co się dzieje, i świetnie zaczął działać Falandysz, no i poszczególni dziwni ludzie, jak Ziobro i nie tylko Ziobro, i wszyscy ci, którzy kombinują to, co chcą. To nie jest dobre, dlatego że takie kombinowanie stwarza to, że nie czujemy się pewni. Konstytucja jest wtedy dobra, kiedy ja wiem, że na nią się mogę w każdej chwili powołać i ta konstytucja będzie przestrzegana, począwszy od dozorcy, skończywszy na sprzątaczce. Bo sprzątaczka musi wiedzieć, co robi, a dozorca musi wiedzieć, jak sprzątać. Bo sprzątaczka może sprzątać papiery, a w tej chwili tak się dzieje, że sprzątaczki zbierają papiery i wyrzucają. I potem nie ma papierów. I potem pan prezydent Nawrocki musi wykopywać te papiery nie wiadomo gdzieś, i je przechowywać w IPN-ie. A więc dokładnie wiecie, o co chodzi. O papiery po prostu, to jest najważniejsze. No więc tutaj ta konstytucja, no jakby nie było, ta konstytucja jest, dlatego też niektórzy typu pan w pomarańczowych okularach dostaje spazmów, no bo nie umie powiedzieć, że tak było, albo tak było, albo wtedy powiedzieć, czy wtedy powiedzieć, tylko to. Nie, kombinował. Wreszcie pan bez matury, a w stopniu generalskim, który nie wiadomo jak zdobył to wszystko. Nagle jego żona pomyliła się, bo instytuty nie do tego instytutu zaniosła i nie dostała ecie-pecie, tylko dostała po grzbiecie, no i pomyliła się bardzo, bardzo się pomyliła. No i wyszło na jaw, jest na pana Nawrockiego. Jak jest na pana Nawrockiego? Niech on się wścieka na panią Kiszczakową, którą tam się pewnie ściskał albo nie ściskał. No. Może nie, bo wtedy z panem Kiszczakiem raczej hrabina filmu się słaniała, kłaniała i tam nieważne co robiła. No. Także wracamy do godziny. Ten amen. No i właśnie to jest to, że ten 12:51 to jest ta konstytucja. Potem mamy ten amen, to jest 13:1. Mamy już Strzelca. Czy 13:1 Strzelec jest dobrym czasem dla Strzelca? W Skorpionie dla Strzelca jest drugą dładą, więc byka do roboty, do tworzenia. No więc Strzelec jest zabawą w pewnym sensie, ale także olimpiadą myśli. I Strzelec jest tym, tą filozofią, więc jeżeli ten Sejm wróci do tej konstytucji, która była w tym 23 czy 24 roku, nie jestem historykiem i nie jestem konstytucjonalistą. I nie zupełnie tak mogę sobie strzelać, tylko to, co wiem. Jeżeli byśmy wrócili do tej konstytucji, potem zaczęli ją modyfikować, co by było dużo lepsze, tak jak powiedziałem, dla świata. Ja zresztą to mówiłem, świat by inaczej nas odebrał, przede wszystkim Anglia, przede wszystkim Francja, te stare kultury, bo byśmy wrócili do tamtego czasu i ta konstytucja, tam niektórzy powiedzą, bo ona jest stara, nieaktualna. Niech ją najpierw przeczyta. Niech zobaczy prawo, niech zobaczy prawo karne, prawo majątkowe,
prawo rodzinne i wtedy zobaczę, jakie było to prawo. Najpierw niech to sprawdzi. Niech pokaże tam błąd. I niech się zastanowi 2 razy, zanim coś powie. A młode dzieciaki, ci tak zwane lwy, czy rekiny prawa, niech się uczą na tym prawie, bo wtedy będą miały pogląd AK, a nie B. A AK wydawało najlepsze wyroki. To były wyroki prawidłowe. To nie były takie jak teraz sobie sędziowie. Dokładnie. Możecie zapytać się pana Cejrowskiego, co on o tym sądzi. No i mamy to 13:18 te dzwony. Zaraz zobaczymy, jak te dzwony będą. 13:18. A, wy nie widzicie. Bach, już jest 13:18. Ja jestem 13:11, także jeszcze mamy kawałek. Jesteśmy 18. 18 jest Łada, już Koziorożca. Więc 13:18 dzwony, czyli usankcjonowanie, obwieszczenie. Wiecie, dzwony mają bardzo specyficzne znaczenie. Dzwony bije się na alarm, dzwony, kiedy ogłaszać tak dzwon Zygmunta, kiedy była koronacja, kiedy już jest wszystko po wszystkim, to biją dzwony. I dzwony wytwarzają to, że dzwony przez swoje drganie potrafią zlikwidować wirusy. Więc na te wszystkie zarazy, jak się waliło, dzwony są wyjątkowo dziwnym narzędziem. Tak, misy tybetańskie, tak, te dzwonki w kościele, te dzwonki, to wszystko to jest, to tak się patrzy, ale to są rytuały lekko szamańskie i dobrze, że one są. I nie powinniśmy od tej liturgii odchodzić, powinniśmy wracać do tej liturgii takiej dawnej, tej mszy trydenckiej i tego wszystkiego. I może i nawet po łacinie, bo łacina jest językiem wszech. I teraz mamy godzinę 13:24. To jest ta. 13:24. Tutaj ksiądz ogłasza, żeby podać dłoń, tak? Więc wszyscy. I tutaj bardzo ładnie postąpił pan prezydent Duda, ponieważ małżeństwo pana już odchodzącego prezydenta podeszli do państwa Nawrockich i podali sobie ręce. Bardzo ładnie. A wcześniej pan Nawrocki podał, nie wiem, tam był syn, drugi syn, córka i tam jeszcze jakaś rodzina chyba była, czy ktoś. Bardzo ładnie to wyglądało, naprawdę bardzo ładnie to wyglądało. No i kamera poszła troszeczkę po osobach, które tam były w kościele. Wcześniej też, ale to nie chodzi o to, tylko tutaj i właśnie pokazano, że no byli ci wszyscy parlamentarzyści, którzy powiedzmy, że no wiecie, o co chodzi. Ci, co mieli być, to byli. I teraz tutaj 13:25, czyli minutę mamy.
jest właściwie koniec i 37 już mamy koniec tej dokładnie kończy się msza, to wszystko się jakby zamyka dokładnie 36. Szkoda, że nie byłem z kimś, kto by też notował to, no ale już trudno. I jaką mamy dładę? Mamy dładę wodnika. Wodnik właśnie to jest to, że kończy się tą dładą wodnika. Nie można powiedzieć, że wchodzą w epokę wodnika. Nie. Po tych wszystkich, po koziorożcu jest wodnik, jest ta przemiana, to wszystko dobrze, prawidłowo to idzie. Dlatego, że wodnik buduje jakby inne spojrzenie i dobrze, że koniec mszy jest z tego wszystkiego, bo wychodzimy na dwór do innej rzeczywistości, do tej rzeczywistości, która jest normalną, czyli sacrum i profanum, tak? Czyli przechodzimy z jednego do drugiego i jest to całość, jest to koło w kwadraturze, no tak jest, tak. Kiedyś się budowało kościoły w ten sposób, że właśnie trzeba umieć zrobić to dokładnie jest. I 38 już państwo prezydent Nawrocki z pierwszą damą opuszczają kościół. I teraz mamy tutaj dokładnie 40. Zostaje umieszczony wieniec przy symbolicznej tablicy pana Kaczyńskiego, prezydenta. To jest dokładnie już dłada ryby w znaku skorpiona. Czyli ten człowiek, który oddał życie tam w Katyniu, ten samolot. I właściwie na tym bym chciał skończyć, dlatego że jest 23, a jutro zrobimy sobie tego orła białego i to wszystko, tą kapitułę zrobimy, bo to też jest bardzo ważne, ale to jest też godzina 14 ileś i tutaj wejście, bo to trzeba, ja muszę to przemyśleć, to nie chodzi o to, tylko słuchajcie, bo to już dotykamy, no co to ukrywać, masonerii, tak, czyli kościuszki, naszego króla ostatniego i całej tej historii, która łącznie ze Stanami. Tutaj by trzeba było chyba bardziej spojrzeć też, ale to bym musiał się bardzo zastanowić, czy nie warto by było tego też zobaczyć, ponieważ to jest krótkie, bo to już jest właściwie prawie że końcówka, bo potem tylko jest wojsko. Ja tego wojska do końca nie robiłem całego, bo no co tam do którejś godziny siedziałem, bo już jak na igłach, bo nawet nie myślałem. Słuchajcie, po pierwsze nie wpadłem na pomysł, że ten dzień jest tak ważny. Po pierwsze też myślałem o tym, że to wszystko się rozjedzie zupełnie w innym kierunku i że do tego nie dojdzie. Doszło. Stało się. Bóg czuwał. I bardzo czuwał, wyjątkowo czuwał. Słuchajcie, a ten orzeł, to trzeba zrobić, nie chcę z Kościołem mieszać, bo to jest zupełnie inna, chociaż tutaj, co tu Stanisław August Poniatowski. No. Dobra, pogadamy sobie to jutro, dlatego że tutaj nie to, że są tajemnice, tylko muszę wam zwrócić na pewne rzeczy, elementy, punkty, potem to wszystko, dlaczego to tak jest i w ogóle, że mimo komunizmu, mimo pewnego tego, ci ludzie są, ci ludzie trzymają to
w jakimś reżimie, należą do jakiejś kapituły. Ta kapituła jest kapitułą, tam wchodzą jakieś postacie i teraz ciekaw jestem, jak rozegra się to na kanwie czasu i kanwie tego wszystkiego, jak ostatnio tak sobie szastano tymi orłami białymi. Z czym się, przepraszam, ale nie mogę pogodzić, bo znam człowieka, który miał orła białego i o nim właśnie chcę opowiedzieć jutro, bo jest to postać nietuzinkowa i jest to mojej serdecznej przyjaciółki ojciec i mojego przyjaciela, który był dla mnie jest jednym z najważniejszych moich przyjaciół, kolegów, no teść, bo jest to małżeństwo. Dzisiaj mieszkają zupełnie gdzie indziej, mamy słaby kontakt z sobą, ale to nie znaczy, że mamy słaby. Nie, to nie jest tak. Ja byłem na ich weselu, oni byli na moim weselu i Krzysztof był moim świadkiem na ślubie. I to nie dlatego, że coś tam, tylko dlatego, że był to mój przyjaciel z prawdziwego zdarzenia. Zresztą to jest lekarz, wspaniały chłopak, przyjaciel właściwie wszystkich lekarzy tutaj w Łodzi. I jednocześnie Krzysztof jest wspaniałym człowiekiem, a ją na pewno z nazwiska znacie, nie będę mówił kto, bo nie ma Polaka, który by nie znał jej nazwiska. Nie ma takiego Polaka. W Polsce nie ma. A jutro będę opowiadał o orle białym, bo to jest najwyższe oznaczenie, jakie może być. I dobrze, że nawet nie wiedziałem. No, przy panu Kwaśniewskim nie słyszałem, a jednak rozdawał potem pan Abażur, czy jak go tam nazwać, też był taki. Pan Duda też czasami lekko przesadzał z tym rozdawaniem i trzeba się zastanowić. Ale cóż, Nagrodę Nobla też rozdawano w sposób troszeczkę niezbyt ładny, tak? Dlaczego Herbert? Pytanie podstawowe. A drugie pytanie, dlaczego człowiek, który tak wiele zrobił dla literatury światowej, mówię o panu Lemie, który naprawdę powinien być uhonorowany przez świat, a jednak nawet nie wspomniano, a zrobił tak ogromne historie, które do tej pory są czytane i są wypowiadane i obojętnie po której stronie, i prawej, i lewej. I w Rosji były kręcone filmy, i w Stanach Zjednoczonych też. I będą kręcone, i zawsze będą istnieć. Tak jak ci nasi nobliści, Quo Vadis, czy chłopi. To są nobliści, czy faraon. I to trzeba brać, a nie tam jakieś, kto tam, bzdury wyciągane. Ale cóż, czasami niektórzy zaczęli przyjmować różne barwy i te barwy do tej pory i z tej barwy nie możemy się My wiemy, co znaczy ta barwa. Wszyscy wiemy, bo nasi rodzice, moja mama akurat nie, ale mój ojciec tak, byli w tej organizacji. A i mała litera, znaczy żadna mała, K. Ale moja mama, co to była w Warszawie i podczas tego powstania robiła maturę. I były tajne komplety. Wiecie, co groziło za to? To nawet nie groziło żadne niemieckie obozy koncentracyjne na terenie Polski, czy tam Dachau, czy tam jeszcze jakieś. Nie. Od razu kula w łeb.
I dzisiaj to samo jest, tą świadomość chcą wykluczyć, kula w łeb, żeby tego nie było. Żeby nie było tej świadomości. Straszne. To samo jest w literaturze, w czymkolwiek. Co pan Nawrocki powiedział, pan prezydent Nawrocki powiedział, przepraszam, ja jeszcze muszę to sobie uzmysłowić, że już jest prezydentem. Słuchajcie, przychodzi to troszeczkę jak przez gardło, dlatego że wcześniej nie mogłem tego powiedzieć, że on zostanie, bo meandrowałem strasznie w wcześniejszych filmach. Tam słyszycie, że zatrzymywałem się, mówiłem, że to, że tamto. Dlaczego? Dlatego, że po prostu, no co tu ukrywać, ale dziwni ludzie potrafili wejść do youtuberów, do mieszkań. Skąd ja mam wiedzieć, że czasami do mnie by nie wpadli, jakbym coś powiedział za daleko, albo za głęboko, albo coś tam. Kiedy jestem na wykładach i mówiłem, zapraszałem na te wykłady do Łódzkiego Domu Kultury i zawsze będę zapraszał do Łódzkiego Domu Kultury, dlatego że na tych wykładach jestem po prostu bardziej artystyczny. No tam to już nie przebieram w słowach i za to mnie chyba lubią, bo zapraszają. I nigdy im nie odmówię, bo oni nie stawiają warunków. Czasami na początku stawiali, tak. Dopóki nie wygrał pan prezydent Trump, wtedy pierwszy raz. Jak ten drugi raz przegrał, no to troszeczkę mnie się wierzyć nie chciało, ale im też nie chciało się wierzyć, ale teraz też. A teraz jak był pan ten, no to też właściwie, no co tu ukrywać. Wyraźnie powiedziałem, że tak. Chociaż wszyscy bali się, że jeszcze brano pod uwagę, jeszcze było tych kilkunastu, tak jeszcze. Pan Mencel i można było wybierać wtedy, kiedy miałem wykład. Miałem pewne opory do takiego wyraźnego powiedzenia, bo nie wiedziałem. Były nowe twarze, których nie znałem i wiecie, jak jest nowa twarz, to nie wiadomo, czy to nie jest gumowe ucho. Dzisiaj się łatwo mówi, no nie? Gorzej jest wtedy powiedzieć. Ale miejmy nadzieję, że się nic nie stanie i będzie tak samo, jak powinno być. Cieszę się, że to wszystko rozpoczęło się od Argentyny, od tego prezydenta w Argentynie, potem w Stanach Zjednoczonych z panem tym. I ta wiosna epoki wodnika idzie. Co prawda z tamtej strony półkuli, a nie od nas, ale to nie jest ważne. Czyli kraje, które były najbogatsze kulturowo, najbardziej, no Tango-Milonga chociażby, tak, z panem petersburskim. I to wszystko, co jest bardzo ważne, takie nasze. Mimo że pan petersburski jest takim troszeczkę, no, ale nieważne. Przyznał się i sen tutaj przyjechał i to jest to, że tam jest ta Amanda, którą możemy tutaj pić, yerbę. Oni też już właściwie wiedzą, że są Polakami, ale po polsku nie mówią, czy mówią nawet. Bo tam są najstarsze korzenie nasze, no bo to są za czasów jeszcze, co tu ukrywać, no tych pierwszych rozbiorów, tak, kiedy ta armia Kościuszki, kiedy jeszcze byliśmy pod wpływem Napoleona, tak, czy to, co śpiewamy w hymnie, bo potem tam wywieziono i tam oni poszli. To poszła rodzina Radziwiłłów, no te wszystkie wielkie rodziny nasze, które były, no i tam pojechali także przecież za nimi żołnierze, którzy dorobili się, no stworzyli tą Polonię tamtejszą. I to jest to.
I my musimy pamiętać o tym i musimy wiedzieć. I teraz miejmy nadzieję, że ja największą nadzieję mam, że wróci do nas ta cała Polonia, która jest w Rosji i w Chinach. Że im otworzymy wrota. Chodźcie, bo oni naprawdę czekają. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak czekają. Wcale nie czekają za tym, że coś tam. To samo jest w Rumunii, to samo jest częściowo w Bułgarii, ale tam w Chinach i tam daleko w Rosji są ci nasi drodzy, kochani Polacy. I to nie jest, że oni nie siedzą na walizkach. Oni siedzą naprawdę na walizkach. To nie jest tak, że oni nie wrócą. Nie. Gdyby ja miałem do czynienia z tymi Polakami, on tylko wiedział, że jest Polakiem. Ja mówię, ale co, chcesz wrócić? A on mówi, bardzo, tylko jak? Tylko jak? Niemcy wracali. Wszyscy Niemcy wracali, wszyscy wyznania mojżeszowego, wszyscy, nawet jeżeli nie byli wyznania mojżeszowego, mogli składać papiery. Zresztą mówiłem do nich, złóżcie, i oni mówią, ale my jesteśmy Polakami, my nie jesteśmy Niemcami, ani nie jesteśmy, a pomiędzy Niemcami tam daleko w Kazachstanie bardzo dużo było małżeństw polsko-niemieckich i były te rodziny podzielone, tak, no. Kobiety były Polkami, Niemcy, mężczyźni byli czasami Niemcami, czy to, i w tych rodzinach było to pomieszane. I słuchajcie, jak była rodzina naprawdę, gdzie był ten patriotyzm polski, mimo że matka była Niemką, oni chcieli do Polski, nie do Niemiec, a mieli prawo wejścia do pociągu i przejechania przez Polskę, bo te pociągi kursowały, zatrzymywały się tylko w Warszawie i dalej, także to smutne, ale ta Polonia jest. I to jest wspaniała Polonia. W ogóle jest nieokreślona, ile jest tych ludzi tam. Dlatego, że niektórzy się boją ze względu na to, że Rosjanie, no niby nie, ale jednak tak, nie za bardzo. W Rosji lepiej się nie przyznawać, że jest się Polakiem, jeżeli się jest Rosjaninem, jeżeli ma się papiery pochodzenia, znaczy obywatelstwo rosyjskie, lepiej się nie wykupiać. Można nacjonalność tam podać, ale oni wtedy tam podają, że on jest tam z Kazachstanu, czy tam coś, ale on jest tutaj Rosjanin, ale nie podają oni, że Polacy, mimo że mają bardzo czysto polskie nazwiska i te wszystkie rzeczy. Także przed panem Nawrockim naprawdę trudne decyzje i ogromne decyzje, ale jest człowiekiem IPN-u, co trzeba pamiętać o tym, bo to jest człowiek, który wie, na czym stoi i zna historię. W porównaniu, kiedy właśnie pan powiedział, że jest z tego samego wydziału, tylko chyba inaczej kończył to. Chyba nie za bardzo, bo doktoratu nie zrobił, nic nie zrobił, tylko bawił się w śpiewanie, w talk-showkach jakieś tam, przybierzeli do Betlejem, tak, czy tam jeszcze coś, nie pamiętam, co on tam za utwór jazzowy śpiewał. Pana Mana, czy tam nie tylko. No i chyba zna zupełnie inne piosenki, pieśni takie, które tam. Nie będę teraz śpiewał ich, bo dobrze się wsłuchać w piosenki wrogów, żeby je rozpoznawać. I nie dać się zaczarować. Bardzo ładnej piosence, Aili Ailu. No nie? Ci, którzy znają słowa, to jest bardzo ładna piosenka, no ale cóż.
Nie będzie Niemiec nam pluł w twarz. Trzymajcie się z Bogiem. Cóż, do jutra. No tutaj muszę zobaczyć, gdzie to jest. No, tu jest zegar? Tak, tu jest. Jutro zrobimy to, bo ten orzeł jest zupełnie inną kwestią. Nie chcę mieszać, dlatego że jak zamieszamy, to po prostu wam się pokićka, wszystkim, mnie też się pokićka. Nie ma nic gorszego, jak się coś pokićka. To jest tylko wyłącznie Polska, a Polska nie może się mieszać. Polska musi być jedna. Nie wolno mieszać niektórych energii, bo energia jest to, co jest. Wybrano, uświęcono i to, co jest święte, niech do tego się nie dotyka nikt. To jest jak małżeństwo. Nie wolno małżeństwa rozbijać. To jest ślub z narodem. Zawsze będzie prezydentem i zawsze pani Nawrocka będzie pierwszą damą. Zawsze. I może przyćmi te inne damy, bo faktem, że modzie się podobało, nawet porównywano z panią Trump. No i dobrze, że porównywano. Nic nie przeszkodzi, że porównywano. Zachowywała się cudownie, że miała tremę, tak powiedział jeden tutaj z cwaniaków takich, od wizerunku czy od czegoś. A kto by nie miał tremy? I tak dobrze, że nie jak pani, tak pani lekarka, która poleciała nie wiadomo gdzie, trzeba było ją za pióra ściągnąć z powrotem na dywan, bo sama nie wiedziała. Pani Kopacz, chodzi mi o panią Kopacz, że fruwała tam, gdzie nie potrzeba. Chociaż zrobiła wielką rzecz, nie wpuściła szczepionek do Polski. Ona nie wpuściła, tak. Tu trzeba przyznać, że tutaj jako lekarz spełniła warunki i za to ją bardzo szanuję. Za to ją wyjątkowo szanuję. Panią doktor Kopacz. To jest naprawdę wspaniały wyczyn, że nie wprowadziła tych szczepionek, bo te szczepionki by nas wykończyły dokładnie. Jakby ona wtedy wprowadziła i wtedy to by już nas nie wiem, czy 10 milionów by zostało nas. Wtedy już pan Kennedy by nie miał co robić w Polsce. A tak to przyjedzie i sobie pogadamy. Może. Cieszę się, że tak jest. Cieszę się, że Bóg nas chroni. Trzymajcie się z Bogiem. Dobranoc, do jutra. Aj, Wolt, musisz od nowa wszystko zobaczyć. Nie umiem ci odpowiedzieć, o co chodzi. Dobranoc, dobranoc.